tego nie widać, ale tu jest ze 20 dzieci. Wesoły autobus. One krzyczą Yamoussoukro, czyli stolica polityczna tego kraju, bo kiedyś były na wycieczce autokarowej, także myślą, że jedziemy tam. Patrzcie ile... Dobra, nawet nie sposób policzyć. Dzieciary dostały czekoladę, bo czekolada zawiera dużo żelaza, a to pomaga w przypadku anemii, bo żelazo jest zawarte w hemoglobinie, więc bardzo przyjemne lekarstwo na dosyć poważną chorobę. Po prostu czekolada. Całe to przedszkole składa się z dwóch głównych budynków. Jeden z 3 klasami dla najstarszych, średnich i najmłodszych dzieci. Dalej mamy magazynek, sanitaria, toalety i na końcu jest nowo powstała klasa dla dzieci niepełnosprawnych. A to jest klasa dla dzieci w wieku 3 lat, najmniejsza, bo też i grupka 3-latków jest najmniejsza. Tak wyglądają podręczniki dla dzieci w wieku 3 lat w przedszkolu. Podobne w sumie jak u nas całkiem. Czyj to zeszyt? Kto nie zrobił zadania domowego? Puste tu jest! Dzieci! A to jest klasa dla najstarszych dzieci w wieku od 4 do 5 lat. No i tu już się uczymy zaawansowanych rzeczy, jak na przykład dni tygodnia po francusku. Kurczę, mi to też by się przydało w sumie. Tu jest część do nauki, do rysowania. Mają teraz... Skąd to się tu znalazło? Nasi ulubieńcy i wesoła wieś? Może się jeszcze polskiego nauczą. Dziewczynko, nie chcę cię martwić, ale trochę za linię mi tu wyjeżdżasz. Tutaj natomiast jest stołówka. I... O, dzieci już zjadły. O, dzisiaj na obiad było ulubione danie dzieci. Ryż z kurczakiem. O, a to jest Natalii, kucharka w przedszkolu, która upewnia się, że posiłki są zawsze zbilansowane, pyszniutkie i że dzieci grzecznie jedzą. Co tam dobrego wcinacie? Czoko? Czoko? Oui? O, bon appetit! Tak wyglądają zadowolone dzieci.
Dostają tą czekoladę, żeby zapobiegać anemii. Co to jest dla mnie? Dla mnie? Nie, ja nie chcę takiej. Proszę cię bardzo. Proszę. No. Czekolada zawiera dużo żelaza, to pomaga leczyć anemię. Teraz dzieci dostają witaminki. Kolejny problem tutaj jest, że mają dosyć ubogie diety, więc nie spożywają za dużo, wystarczająco witaminy A. Także teraz dostają. Lepiej zapobiegać niż leczyć. Co nie, dzieciory? Co nie, dzieciory? Ale was jest dużo. A tak w ogóle do tego przedszkola uczęszczają jeszcze dzieci niepełnosprawne z okolicy. I właśnie do jednego jedziemy już od jakichś dobrych 20 minut przez sawannę. Droga niemieckiej jakości. Nie, na pewno nie. I podobno to dziecko mieszka we wsi, której nie ma elektryczności. No, mamy wioskę bez elektryczności. Ognisko, no bo nie ma gazu, nie ma elektryczności, nie ma nic, jest kompletnie ciemno. A na mnie to się tak wszyscy patrzą. Poza pojedynczymi latarkami to nie ma elektryczności wcale. Coś strasznego. W tamtym momencie już myślałem, że nic nie da rady mnie bardziej zaskoczyć. Cóż, okazało się zupełnie na odwrót. Te wszystkie rzeczy, dosłownie hektolitry picia, jeszcze więcej tam jest na naczepie, a w środku, w domku jest no, dziesiątki kilogramów mięsa. Ta cała impreza, która się szykuje, to będzie pogrzeb. Tutaj pogrzeby to jest kompletnie inna bajka niż u nas. Taki pogrzeb to jest przede wszystkim wielka, wielka impreza i uczta na cześć zmarłego i zobaczymy jutro. Starałem się zresztą dopytać o jakieś szczegóły, jak to w ogóle będzie wyglądać, ale nic mi nie chcą zdradzić, ponieważ chyba będzie to dosyć duży szok kulturalny. Ale jednego jestem pewien, że będzie niesamowita impreza do białego świtu, masę picia, jedzenia, alkoholu. Tutaj inaczej obchodzą jednak śmierć zmarłego. Bardziej celebrują, nie smucą się tak jak u nas, tylko celebrują fakt, że mogli z tą osobą przebywać, że ta osoba była obecna w ich życiu, więc tutaj te pogrzeby, może nie, że są jakieś wesołe, bo to by było zbyt dużo powiedziane, rodzina na pewno odczuwa smutek, ale jest to nie u nas tak jak żałoba, tylko po prostu celebracja tej osoby. No więc jestem ciekaw, co jutro będzie. Zobaczymy. I z jednym miałem rację. Nie dało się na to przygotować w żaden sposób mentalnie.
Okazuje się, że jak ten wodzirej do ciebie podchodzi, daje ci mi mikrofon, to trzeba mu dać pieniądze. A ja nie wiedziałem. Więc trochę przypał. Zlinczują mnie. Jak dobrze, że to tylko miesiąc jestem. Wyjadę i... Ale tu wstydu i tak nie zmniejszy. Dobra, dostałem orzeszki, więc może mnie nie zabiją. Może mnie nawet lubią. Jakoś dochodziła praktycznie 2 w nocy, zabraliśmy się do domu. Na drugim dniu niestety nie byłem, prawdopodobnie nie chcieli mnie tam zabrać, ponieważ drugi dzień jest już typowo na smutno, zaczyna się od samego pochówku i ciekawostką jest, że trzeba tam wymusić płacz. Zapytałem się, co jeżeli na przykład dana osoba była z naszej jakiejś dalszej rodziny albo jakiś odległy znajomy, no i wówczas ten płacz trzeba wymusić. Potem po południu jest kontynuacja imprezy, ale tylko dla młodych osób i trzeci dzień jest już cały dzień od rana do bladego świtu jest pocieszanie rodziny. I w zależności od płci zmarłej osoby taki pogrzeb może trwać albo 3 dni, jeżeli zmarł mężczyzna, albo jeżeli była to kobieta, to wówczas 4 dni. To jest reakcja tych dzieci na nowe zabawki. A to był chyba jeden z najbardziej wzruszających momentów całej tej wycieczki. Ponieważ chcąc przywieźć tym dzieciom jak najwięcej zabawek, musiałem iść w ilość. I na Elixie znalazłem cały komplet świeżaków. Tak, tych samych, o które my się tak niejednokrotnie o mało nie zabijaliśmy. Cały komplet za 10 zł, no więc wziąłem bez zastanowienia. I szczęście dzieci no było po prostu nie do opisania. Z takiej naprawdę pierdółki, ale dopiero potem uświadomiono mi, że większość tych dzieci po raz pierwszy wówczas widziało w ogóle pluszaka na oczy. Cała ta sterta zabawek jest dla dzieci. Duża część z tych zabawek, chociaż to teraz jest na jednej kubce i tego nie widać, duża część z tych zabawek została podarowana przez uczniów i nauczycieli szkoły podstawowej w Chruszczobrodzie. Dlatego bardzo dziękujemy i przesyłamy gorące pozdrowienia z Wybrzeża Kości Słoniowej. Dzieci bardzo zadowolone z nowych zabawek. Jak widać, świeżaki zyskały nowe życie. Ten piesek gryzie. Kto teraz? Trochę im zajmie wykombinowanie, jak na to wchodzić. O, Kraksa! Pozwolili mi skorzystać z hamaczka. No, puszczamy się! Najmłodsi też nie zostali pominięci.
Trochę oczy kolą, jak widzi się tą chałturę, jak to jest zamontowane. Ale dziecko zadowolone, jakie szczęśliwe. Oj, nie wstydź się, ojejku, ojejku. No, jak się dobrze bawimy. Teraz jeszcze troszeczkę są ostrożne, bo muszą wyczuć nowe zabawki, trochę się boją, ale zaraz będą szaleć. Dzieci, ale wy wiecie, że tu jest tylko 150 kg obciążenia tego maksymalne i złą stronę to robicie w ogóle. Ej. Dzieci, w tą stronę. W tą stronę. No, huśtamy się. O, w tą stronę. Pięknie. Ui. Dobra, dzieci. Teraz was blafłe pochuśta. No. A tutaj mamy kolejną huśtaweczkę. Taką stokrotkę. No, teraz to ten plac zabaw ma standardy Unii Europejskiej. Montujemy właśnie płot i tutaj co by mi się najbardziej przydało w tym momencie, tak dla tego klimatu, to jest melodia z Sąsiadów, bo pojawił się pewien problem, jak tą siatkę przymocować do betonowego słupka. Tum 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 tum. Tum 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 Szybciej! No i się popsuła. A dlaczego się popsuła? Bo gówniarze w wieku około 18 lat przychodzą na ten plac zabaw i to niszczą i rozwalili już karuzelę. Dlatego teraz, jak będzie już ten płot, to dzięki temu plac zabaw będzie bezpieczny, będzie można tutaj dać hamaki, a tam dać huśtawki, które też przywiozłem ze sobą. Więc będzie fenomenalny plac zabaw, bo już nikt tu nie będzie właził, kradł, niszczył, ani zwierzęta tu nie będą wchodzić i robić kupek. No. A wy co tak? Przestój. Kręcimy. Ui! 3 dni do mojego powrotu do domu, a płot już jest prawie że skończony. Cegłówki są już to ładnie ułożone. Jeszcze tutaj dołoży się po jednej śrubce i furtka i gotowe. Także to wszystko nie byłoby możliwe, gdyby nie właśnie datki ze strony zrzutka.pl i wszystkim darczyńcom gorąco dziękujemy. No i jest już brama, jeszcze tylko trzeba ją zamontować. Dobra robota, panie majster, dobra robota. Tutaj natomiast jeszcze nie ma nic, ale tutaj ma powstać internat dla dzieci niepełnosprawnych, gdzie takie dziecko będzie mogło przyjechać i zostać na noc ze swoim rodzicem, tak na 3-4 dni, ponieważ do tego przedszkola również uczęszczają dzieci niepełnosprawne z sąsiednich wiosek, więc one nie mają tutaj za bardzo jak dojechać, no a też nie mogą zostać same w tym internacie, nie? No bo są jakby niepełnosprawne i potrzebują ciągłej pomocy. O. Wypowiesz się na jakiś temat? Powiedz Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Pięknie. Więc następna zrzutka będzie już właśnie na cel tego internatu. Ale to już będzie większa kwota, dlatego no cóż, no i ja ponownie mogę tylko zachęcić do zejścia do linku w opisie i tam będzie link, jak można pomóc. No.
Widzicie się? To działa jak lusterko. Uuu. No, pięknie. I robimy zdjęcie. O, a pięknie. Pięknie. I jeszcze jedno zdjęcie. Hej, mam nadzieję, że podobał Ci się filmik, ale przede wszystkim z tego miejsca chciałem Ci bardzo podziękować za już okazane wsparcie, ponieważ wszystkie środki zebrane z obejrzeń tego filmu, jak również moich pozostałych filmów z Brzeża Kości Słoniowej, zostaną przeznaczone na cel właśnie przedszkola w Brobo. A jeżeli chcecie wspomóc dodatkowo przedszkole, to zamieszczam w opisie informacje, jak tego można dokonać. Także no cóż, zachęcam do udostępnienia tego filmiku, do subskrypcji. Natomiast tymczasem gorąco pozdrawiamy z Côte d'Ivoire! No, bardzo ładnie wyszła.